Żbur, witam Was z łowiska. Zabieram Was w ten sierpniowy poranek, chyba już na jedno z ostatnich wyjść rujowych. Mamy pierwszy tydzień sierpnia, końcówkę pierwszego tygodnia sierpnia. Pójdziemy, sprawdzimy, czy rogacze jeszcze na wabik idą. Jesteśmy trochę późno w łowisku, bo jest godzina 5 rano, więc już ten dzień wstaje. Na dziki za bardzo nie liczę, ale to nigdy nic nie wiadomo. Teraz jak dojeżdżaliśmy, to na moim drugim kole, którego członkiem jestem zaraz przy samym mieście, była duża chmara jeleni, ale nie wiem, nagraliśmy. Także powiem Wam, że widać, że ta zwierzyna jest aktywna, czyli jest to dobry znak. Pójdziemy sobie na spacer, zapolujemy sobie jeszcze na rogacze, może na jakiegoś przecherę, chyba że spotkamy jakieś dziki. No i tyle, ruszamy. Tak, w tym odcinku troszeczkę Wam chciałem poruszyć z Wami tak naprawdę temat łowca polskiego, bo temat jest mi bliski, a jak widzicie po niektórych odcinkach lubię się z Wami takimi przemyśleniami dzielić, więc coś tam sobie w międzyczasie porozmawiamy. A teraz ruszamy w tamtą stronę, powabimy, spróbujemy jeszcze jakiegoś rogacza przywabić. Zobaczymy, czy mi święty Hubert tam podarzy. Zostało tych rogaczy, patrzyłem, jeszcze chyba 13 czy 14 nawet, więc jest na co polować. Ruszamy na podchód. Za daleko nie odeszliśmy, słuchajcie. Zaczęliśmy podchód, strzelaliśmy do rogacza, selekta, fajnego selekta, nie młodego, w granicach 4-5 lat. Więc rogacz przyjął kulę na komorę, poszedł w tamtą stronę, zostawimy go. Myślę, że mamy czas. Niech on sobie spokojnie dojdzie, a my idziemy dalej. Przeładujemy broń. Amunicja oczywiście RWS, więc rogacz będzie leżał. Na pewno będzie leżał, bo idealnie kula była ulokowana tak za łopatkę. Strzelałem go na serce, może troszeczkę wyżej, ale myślę, że podejdziemy sobie za chwilkę. Najpierw pójdziemy jeszcze z drugiej strony górki, która jest za mną, i powabimy. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, bo ostatnio nam się wszystkie odcinki zaczynają jakoś tak strzelonym rogaczem. Słuchajcie, zanim sobie wyjdziemy z drugiej strony tych zakrzaczeń, chcę Wam pokazać świeżutkie ślady bytowania tutaj dzików. Jesteśmy na polu grochu zebranego na zielono, czyli tak jak dajecie go do sałatki, do puszek. Było tu potężne pole grochu zbierane specjalnym kombajnem i zostały takie pasy słomy grochowej, jakkolwiek to brzmi. I widać, że świeżutko tutaj dziki urzędowały. Jest to dobry znak, żeby na to można sobie przyjść wieczorem i zasiąść za kabanami, ponieważ ewidentnie te dziki tutaj są.
ewidentnie, słuchajcie, ruja się kończy, bo byliśmy tak naprawdę w 3 miejscach i widać, że ruchu tej sarny za bardzo nie ma. Po prostu jakiś młody rogacz przyszedł nam, do jednego strzelaliśmy, idziemy sobie teraz na miejsce ze strzału, wrócimy się, ale widzę, że ta ruja się kończy, chociaż uważam, że jeszcze takie dobre 20-30 minut i ta sarna po prostu wyjdzie, będzie bardziej aktywna. Jeszcze jest trochę za wcześnie, więc tyle, co Wam mogę powiedzieć. Miejsce, przynajmniej jak jesteście w łowisku, możecie sobie, tak jak my na przykład dzisiaj, znaleźć świeżutkie tropy dzików. O, jeszcze nam ten młody rogacz wtóruje. Możecie znaleźć świeże tropy, nie tylko dzików, ogólnie bytowania zwierzyny i sobie obrać jakby plan na kolejne polowanie. Ja wiem, że na przykład na tą ambonę, którą pokazaliśmy Wam przed chwilką, miejsca buktowania zwierzyny, warto przyjść i myślę, że zasiądę tutaj typowo na dzika, na lisa, może na jeszcze ewentualnego rogacza, ale raczej tutaj głównym celem naszego jednego z kolejnych polowań będą dziki, które chodzą po tym ściernisku po grochu. Mam nadzieję, że uda mi się jakiegoś dzika tutaj upolować, a ślady, które są, świadczą o tym, że te dziki tutaj ewidentnie zaglądają. Dobra, tymczasem idziemy na miejsce, w którym strzelaliśmy do rogacza, czyli na zestrzał. Widzimy się już tam. Jak widzicie, rogacz nie odszedł daleko, 15 metrów maksymalnie. Selekcyjny, szału nie ma, od razu Wam powiem, ale rogacz selekcyjny, w zęby popatrzyłem, jest to rogacz 4-letni, więc nie jest jakiś tam super młody. No i polujemy dalej. Słuchajcie, zaczęło się pięknie, teraz byliśmy tam z drugiej strony, tam tylko młody rogacz w drugiej głowie nam przyszedł, w drugim porożu w zasadzie, nie w drugiej głowie. Pojedziemy sobie, wrócimy się do auta, pojedziemy jeszcze na ten sam rewir, tylko na drugie uroczysko, że tak powiem, i spróbujemy tam powabić. Ale ruja gaśnie i pamiętajcie o tym, że jeżeli rogaczy nie strzelicie w trakcie rui, to później, jak ten plan zostanie bardzo duży, to naprawdę jest trudno strzelić, więc trzeba wykorzystać końcówkę rui. To już na przyszły sezon, bo Wy to oglądacie już jest dawno po rui. Natomiast myślę, że to taka sugestia na sezon kolejny. Ja idę po złom, ostatni kęs, a Michał Wam go ładnie ogra. Z racji tego, że jesteśmy w miejscu, gdzie jest dużo owocowych drzew, to ten rogacz dostanie, moi drodzy, ostatni kęs i pieczęć z... Akurat urwałem śliwkę bodajże, więc niech będzie to ładny śliwkowy złom. Także idziemy po samochód i polujemy dalej. Także zapraszam na drugą część, dalszą część odcinka, może nie drugą. My nie wiemy, ile te odcinki mają minut u nas. Po prostu samo to w praniu wychodzi. Idę po auto i sprawię tuszę rogacza i polujemy dalej.
No i co, jak widzieliście, przyszedł nam rogarz. Moim zdaniem trzecie, max czwarte poroże. Raczej trzecie, szóstaczek. Taki, zero oznak selekcyjności. Młody. Przyszedł nam z takiego dołka. Podszedł na 15 metrów, 20 może. Dało się coś nagrać nawet telefonem, ale jak już wyszedł tam daleko, stawiłem lunetę na 18. Ja już wiedziałem, że raczej go strzelać nie będziemy. Więc nie przedłużając, wrócimy sobie do samochodu i zmienimy rewir. Ta łąka ma swój urok. Fakt faktem, że przeszkadza nam droga, która jest jednocześnie granicą obwodu, ale dźwiękowo to zawsze tutaj tak bardziej to przeszkadza, bo droga międzynarodowa. Najpierw przejście graniczne, natomiast tam zaraz Wam Michał pokaże. Wybudowali nam przepiękny zbiornik retencyjny, suchy, jak to w tym kraju jest. To nie może być normalnie. Tam mamy zbiornik wybudowany przeciwpowodziowy, suchy. Rozumiecie, suchy. Taki ogromny ten zbiornik jest, bo on ma kilka kilometrów długości. Najlepsze jest to, że wybudowali go nam na obwodzie, na terenie naszego obwodu, gdzie było bardzo dobre łowisko, mega dobre. Aczkolwiek uważam, że patrząc na ten kraj z dykty i papieru, to widzę, że jak nie będą o to dbać wewnątrz, ponieważ z zewnątrz, tak jak tutaj zaraz zobaczycie, on wygląda pięknie, jest ładnie wykoszony trawnik, ale w środku jak nie będą dbali, to bobry zrobią swoje, ponieważ przez środek tego zbiornika przepływa rzeka. Bobry zrobią swoje, jakieś rozlewisko się zrobi, będzie można polować na... Będzie można oczywiście, będzie to na ptactwo wodne. Mam tu na myśli kaczki, być może gęsi będą siadać. No i myślę, że to zarośnie wcześniej czy później, jak to nie będzie koszone. Samo się je i zwróci życie jeleni, dzików, saren, danieli w to miejsce. I będzie ten zbiornik naszą taką ostoją. Taką mam cichą nadzieję. Dobra, wracamy, idziemy w stronę samochodu. Zmienimy miejsce i polujemy dalej.
Słuchajcie, nasz materiał powoli dobiega końca. Dwa tematy. Pierwszy odnośnie tytułu odcinka, tam widzicie na miniaturze, to w tym odcinku robimy zapowiedź Q&A, więc wszystkie pytania, jakie macie odnośnie polowania w Afryce, odnośnie rui, sprzętowe i tak dalej, możecie ogólnie wszelkiego rodzaju tematy możecie wrzucać w komentarzu. Wybierzemy kilkanaście, kilkadziesiąt najciekawszych i nakręcimy Wam Q&A, więc tak naprawdę pod tym odcinkiem możecie wrzucać Wasze wszystkie pytania. Postaramy się odpowiedzieć na wszystkie lub na większość. Oczywiście na głupie, idiotyczne odpowiadać nie będziemy, ale jak będziecie mieli jakieś ciekawe pytania, zachęcam do dodawania. No i na wszystkie nie dasz rady. no, zobaczymy, ile tych pytań będzie. Chyba, że godzinę materiału. Drugi temat odnośnie łowca polskiego. Tak się zastanawiałem ostatnio, bo ja nie ukrywam, prenumeruję, czytam. Jest tam parę ciekawych informacji. Bardzo lubię przeglądać łowca polskiego i w tej rubryce, w tym dziale, że tak powiem, nie w rubryce, w dziale łowca polskiego, gdzie przysyłają myśliwi zdjęcia z upolowaną zwierzyną, bardzo tak sprawdzam pierwsze co, czy jest ktoś znajomy. To taka, że tak powiem, od tego zaczynam czytać łowca polskiego. Natomiast bardzo często go przeglądam ze Stasiem razem i sobie tam oglądamy. Bardzo często mu tam coś czytam, o te opowiadania. No i uważam, że to jest moje zdanie, oczywiście nie każdy się z nim musi zgadzać, ale uważam, że większość z nas powinna tą gazetę, że tak powiem, na swojej półce mieć. Ja wiem, że czas gazety papierowej według niektórych mija, natomiast pamiętajcie, że łowiec ma ponad 120 lat, więc jest to chyba najdłużej wydawane czasopismo w tym kraju, bezustannie, bez przerwy. Jest to nasz taki, nie wiem jak to nawet powiedzieć, ale taka perełka naszego związku. I tak sobie myślę, czy nie powinno to wyglądać w ten sposób, że koła łowieckie powinny prenumerować dla swoich członków. Nawet jeżeli by to było, miałaby ta składka do tego PZD, co Wam z jednym z ostatnich odcinków mówiłem, jak to nagrywamy, to jeszcze ten odcinek się nie ukazał, więc nie wiem jakie są komentarze w tym odcinku odnośnie składki. Natomiast uważam, że składka powinna pójść do góry, choćby nawet na tą prenumeratę łowca polskiego. To jeżeli my go nie będziemy kupować, to nikt go nie będzie kupował i w końcu wcześniej czy później ta gazeta się po prostu zamknie. Natomiast ja uważam, że to nie jest żaden wydatek, jeżeli by to była składka podniesiona od myśliwego, przykładowo o kwotę, nie wiem, 50 zł na przykład, i każdy w zamian za to by dostawał łowca polskiego. Wtedy ta gazeta by żyła, naprawdę by żyła, miałaby ogromny nakład, 120 000 nakładu, każdy by ją dostał bezpośrednio do domu. Przy takiej ilości można już inaczej negocjować cenę kolportażu, cenę druku, no wtedy to wygląda zupełnie inaczej. Natomiast no to jest takie moje prywatne odczucie, dlatego że ja Wam powiem tak, że ja bardzo często do tego łowca polskiego po prostu sięgam nawet do tych egzemplarzy archiwalnych, tak? Mam tam kilka takich, gdzieś tam w jednym czy w drugim się przewinąłem, ale myślę, że to jest taki nasz, że tak powiem, coś, co jest ściśle związane z łowiectwem. Mamy tylko dwie te gazety, mamy Brać i mamy Łowca. Porównując do naszych kolegów z zachodu, oni mają dużo więcej. Natomiast my tak troszeczkę podchodzimy do tego chyba zbyt szybko, nowocześnie, że tak powiem. Natomiast słowo pisane, uważam, że ono zostaje. Bardzo często w ogłoszeniach możecie znaleźć roczniki łowca polskiego. Ja też takie roczniki kiedyś kupiłem z lat 60., 70. Czasami naprawdę warto wziąć i poczytać, jak nasi dziadkowie, pradziadkowie w tamtych czasach polowali. To tak gwoli zakończenia odcinka. Rogacz już jest w samochodzie, więc nie będziemy go wyciągać. Udało się upolować ruja, dobiega końca. Ja sobie w odstrzale zostawiłem jeszcze jednego rogacza. Przepraszam, 2 rogacze jeszcze mam. Jeżeli koledzy planu nie wykonają, to przy okazji polowań na dziki czy na jelenie byki, jak wyjdzie jakiś ciekawy, to zawsze warto takiego rogacza w odstrzale mieć. Pamiętajcie, jeżeli plan jest niewykonany, a nie macie już rogacza i nagle siedzicie za bykiem, właśnie leci rogacz z kozą. Może się jeszcze odcinek nie skończy. Ale myłkus. Czekajcie, jaki myłkus.
Masakra. Słuchajcie, no to jest niesamowite. Nakręcam dla was zakończenie odcinka. Stoimy w łowisku, jesteśmy na środku pola i kątem oka spoglądam, biegną dwie sarny. Szybka ocena. Pierwsza koza, oczywiście drugie za nią rogacz. Patrz, a to taki myłkus. No po prostu to się w głowie nie mieści. No to tylko święty Hubert tak chciał, więc idziemy do naszego rogacza. Strzał na kulawy sztych, ale on biegł prosto do nas, zawabiłem. On odbił od tej kozy, biegł prosto na nas, strzelałem go, no na sztych, tak? Ale przebiegł dosłownie 50 metrów, leży tu przed nami, jakieś 70-80 metrów. Podejdziemy i wam pokażę. No masakra. Nie spodziewałem się. Teraz to już zostawiłem jednego kozła w odstrzale, żebyście mieli świadomość. Także mam tylko jednego rogacza. I już go chyba zostawię tak naprawdę. I to właśnie, to jest takie potwierdzenie tych słów, które wam powiedziałem przed chwilą. Moi drodzy, chodzi o to, że siedzicie na ambonie za bykiem i wychodzi wam taki mega myłkus, no chciałem powiedzieć tak nieładnie, ale może nie wypada. Wychodzi wam taki piękny myłkus, a wy nie macie na kwicie. I co wtedy robicie? No nie strzelacie po prostu, tak? Ale tego, co mam ostatniego, sobie zostawię, no chyba, że mi łowczy jeszcze dopisze, ale powiem wam, że no nie, idziemy do kozła, bo kozioł jest kapitalny. Okay. Wyciągnąłem go z tego nieużytku, chcę, żebyście zobaczyli. No kapitalny myłkus, coś za takimi rogaczami, dlatego się poluje na rój. Zaraz wam go Michał ładnie ogra. Czasami u nas odcinki się zaczynają, albo się zaczynają tak, że od razu strzelamy kozła. Ten dzisiejszy się tak zaczął. I w trakcie kręcenia zakończenia często święty Hubert jeszcze każe nam jakby popolować chwilę i nam wystawia taką oto perełkę. Ja jestem niezmiernie zadowolony, że udało się upolować tak ciekawego rogacza. A jeszcze najbardziej z tego wszystkiego jestem zadowolony z tego, że udało się wam to nagrać i wam to pokazać. Więc uważam, że ruja już u nas już praktycznie mogę powiedzieć, że jest to odcinek kończący ruję. Natomiast tak jak wam wspomniałem, rogacza sobie zostawiam, jednego w odstrzale, bo jakby się taki drugi pokazał w trakcie polowania na jelenie, no to warto w odstrzale mieć. Ułożymy go ładnie, damy złom, ostatni kęs. Z racji tego, że jesteśmy w polu, to zrobimy mu taki trochę z byliny, że tak powiem. I Michał wam go ogra. Ja idę urwać kawałek lebiody. Tak włożę z tyłu, bo jak wiecie, do tej pory jeszcze nie doszyłem miejsca na złom do mojej ulubionej czapeczki. Także no jestem niesamowicie zadowolony z dzisiejszego polowania. Teraz to już naprawdę mówię wam, dashboard. Obejrzyjcie tego rogacza na spokojnie. Czekam na wasze pytania odnośnie Q&A. No i co? Wydaje mi się, że widzimy się już niebawem w kolejnym odcinku. I tyle. Także dashboard i do zobaczenia. Bo popatrzcie, jeszcze nic nie biegnie. Bo jeszcze jednego mam, ale nie, już nic nie biegnie. Także kończymy odcinek. Do zobaczenia i dashboard.